Ósmą część naszej wyprawy rozpoczynamy w małej miejscowości Rabla we Włoszech. Miejscowość mimo niewielkich rozmiarów ma bardzo wiele do zaoferowania turystom. Są tutaj wysokie góry, 2- i 3-tysięczniki. Jest mnóstwo tras pieszych i rowerowych, głównie na rowery górskie. Można też na niektóre szczyty wyjechać kolejką górską. Nas jednak ze względu na tegoroczną wyprawę najbardziej zainteresował kamień milowy, który tutaj został odnaleziony. Jest to oryginalny kamień z czasów rzymskich i znajduje się obecnie w muzeum. Natomiast jego replikę można obejrzeć w centrum miejscowości, tuż obok hotelu, a obok znajduje się fragment oryginalnej kostki rzymskiej, po której prawdopodobnie wędrowały legiony rzymskie, kupcy i wędrowcy. My zaś dzisiaj ruszamy dalej na południe, co prawda po innej powierzchni, ale w tym samym kierunku co kiedyś starożytni Rzymianie. Po 10 km jazdy głównie w dół dojechaliśmy do miejscowości Merano, która w północnych Włoszech jest dość znanym kurortem, ale ponieważ spodziewamy się, że to miejsce jest dość mocno oblegane przez turystów, omijamy je przedmieściami i dalej szlakiem rowerowym jedziemy na południe. Chyba dołem. Jedziemy nieustannie wzdłuż rzeki Adyga, a trasa rowerowa jest tutaj naprawdę szeroka. Mimo licznych rowerzystów jedzie się wygodnie, a kilometry mijają błyskawicznie. Nie wjeżdżamy do centrum Bolzano, ponieważ trasa rowerowa skręca wcześniej na południe. Ale po drugiej stronie rzeki na skalnym wzgórzu widać zamek Runkelstein, znany z niezwykłych fresków. Przedstawiają one głównie sceny z życia rycerzy i należą one do jednych z najlepiej zachowanych średniowiecznych malowideł świeckich w Alpach. Trudno wiele mówić o dzisiejszej trasie, oprócz tego, że jest szeroka, wygodna i łagodnie opada w dół. Nawet nie zauważyliśmy, kiedy z planowanych 70 km zostało nam już tylko 20 do końca etapu. Jedzie się naprawdę dobrze. Przed nami zabudowania, które przypominają włoską agencję kosmiczną, a to jedynie zakład oczyszczania wody. Na tym fragmencie trasy spotykamy znów przede wszystkim ogromne przemysłowe sady jabłkowe, które zajmują rozległe przestrzenie. Widać też tu i ówdzie niewielkie winnice, ale raczej na własny użytek. Niemniej dodają krajobrazowi uroku. Ponieważ trasę pokonujemy dzisiaj bardzo szybko, obawiamy się, że przyjedziemy zbyt wcześnie na kwaterę i nie będziemy mogli się jeszcze zameldować. W związku z czym postanawiamy zatrzymać się na chwilę na kawę.
Powoli zbliżamy się do finiszu dzisiejszego odcinka, a to oznacza, że opuszczamy niemieckojęzyczny południowy Tyrol i wjeżdżamy do włoskojęzycznego Trentino. Co prawda Salorno leży jeszcze na granicy i wciąż można tam usłyszeć trochę niemieckiego Guten Tag, ale zaraz po wyjeździe z miasteczka przywitają nas już raczej buongiorno i tutto bene. Także powoli witamy się z typowo włoskimi klimatami. Na koniec dość mocny wiatr zaczął wiać nam w twarze, więc ostatnich kilometrów nie pokonujemy tak szybko jak dotychczas. Dotarliśmy do Salorno i do końca dzisiejszego odcinka. Jednocześnie, jak wspomniałem wcześniej, jest to symboliczna granica niemieckojęzycznego Tyrolu. A nocleg mamy w szczególnym historycznym miejscu Haus Noldin. To miejsce, w którym przyszedł na świat dr Joseph Noldin, który zasłynął tym, że przez całe swoje dorosłe życie walczył o to, aby język niemiecki i kultura niemiecka były obecne i kultywowane w południowym Tyrolu. A teraz idziemy cieszyć się naszym zmęczeniem i planować kolejny 9. etap.